I człowiek ma takie poczucie, że te myśli kierują jego życiem, a tak naprawdę jest trochę inaczej. Mamy coś takiego jak układ limbiczny i ten układ limbiczny, on odpowiada za nasze emocje. The limbic system, the emotional part of the brain. And it's your limbic system that's heavily involved in having to do with fear, arousal, anxiety, sexual longings, all those sorts of things. I to układ limbiczny kontroluje nasze zachowanie. Tak naprawdę cała reszta naszego ciała odpowiada za to, żeby uszczęśliwiać ten układ limbiczny. I po to właśnie oglądamy filmy, po to właśnie staramy się zmierzać do naszych celów, po to chcemy mieć dzieci, po to chcemy rozwijać firmy, po to chcemy napić się alkoholu, dlatego że chcemy uszczęśliwiać nasz układ limbiczny, bo kiedyś zapamiętaliśmy, bardzo lubię grać w ping-ponga. Okej, świetnie, to w takim razie będę grał w ping-ponga, bo to mnie uszczęśliwia, tak? I my mamy pewne schematy, które odpowiadają za to, żeby uszczęśliwiać to. People may think that the thinking part of themselves is in charge, but it's mostly their limbic system that's in charge. And the cortex is trying to make the limbic system happy. That's what most of that computing power is. How can I make the limbic system happy? Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach gatunku Homo sapiens. I mamy też ten korteks, czyli tą część mózgu, która odpowiada właśnie za bardziej myślenie, za planowanie. I mamy tą trzecią warstwę, która jest w naszym telefonie, czyli tam, wiesz, jakby Google, tam jest pamięć, tam są nasze zdjęcia. Nasza pamięć jest bardzo, bardzo słaba w porównaniu z pamięcią, wiesz, jakby telefonu. Pamięć telefonu, odtwarzasz film i nigdy w życiu nie będziesz pamiętać tak dobrze wydarzeń z przeszłości, jak będziesz z tymi szczegółami, które film to odtwarza. Więc my w pewnym stopniu już jesteśmy połączeni z naszymi urządzeniami, z naszym telefonem. Kiedy zapominasz swój telefon, a idziesz do pracy, to czujesz się trochę jakbyś nie miała nogi. I to, co Elon próbuje zrobić, to położyć tą trzecią warstwę, czyli mamy układ limbiczny, mamy układ cortex, czyli układ ten myślenie i planowanie. I on próbuje położyć tą trzecią warstwę, tą warstwę właśnie elektroniczną, warstwę technologiczną, jeszcze bliżej człowieka. Now, if we do have a third layer, which is the AI extension of yourself, that is also symbiotic. And there's enough bandwidth between the cortex and the AI extension of yourself such that the AI doesn't de facto separate. Then that could be a good outcome. That could be quite a positive outcome for the future. So instead of replacing us, it will radically change our capabilities. Yes. Problemem w naszych dzisiejszych czasach jest to, że jesteśmy zbyt wolni w połączeniu pomiędzy telefonem a głową. My tak naprawdę używamy tylko i wyłącznie kciuków do tego, żeby korzystać wysyłać informacje do naszego telefonu, więc ten output jest po prostu bardzo, bardzo wolny. I to, co chcemy zrobić, to chcemy przyspieszyć ten output i input. Dlaczego? Dlatego, że Elon mówi, że jeśli dalej będzie się rozwijać tak bardzo ta super sztuczna inteligencja, to po prostu będziemy coraz mniej w stanie kontrolować ją. The data rate, the rate at which of the communication rate between you and the cybernetic extension of yourself, that is your phone and computer, is slow. It's very slow. It's like a tiny straw of information flow between your biological self and your digital self. And we need to make that tiny straw like a giant river. Więc żeby być bardziej u kontroli tych wszystkich zjawisk, to potrzebujemy podnieść umiejętności naszego mózgu. A podniesiemy umiejętności naszego mózgu poprzez ten Neuralink, przynajmniej on tak mówi. To są mocno teoretyczne, hipotetyczne rzeczy, ale oprócz wszystkich tych chorób, które może Neuralink wyleczyć, to tak naprawdę jesteśmy w stanie podnieść umiejętności kognitywne naszego myślenia. Jeśli ktoś chce. It will enable anyone who wants to have superhuman cognition. Elon mówi, że później, kiedy tak się stanie, to że przyszłość człowieka będzie sumą pojedynczych jednostek i ich umiejętności kognitywnych. I trochę tak już mamy, nie? Na zasadzie raz na jakiś czas będzie jakiś geniusz, który rewolucjonizuje świat.
Co jeśli takich geniuszy będziemy mieli więcej? And if that's the case, then, and let's say billions of people do it, then the outcome for humanity will be the sum of human will, the sum of billions of people's desire for the future. And But that could be billions of people with enhanced cognitive ability, radically Yes. enhanced. Yes. I teraz ja myślę, że tutaj mamy ogromną pułapkę myślenia pod tytułem niestety, ale człowiek ma taką tendencję do tego, żeby wierzyć w to, że to właśnie uleczy wszystkie moje problemy. Bo tak jest z wszystkim, nie? Tak jest z internetem, tak jest z lekami. I to niestety nie uleczy wszystkich twoich problemów. Tak samo technologia nie będzie zła jednoznacznie, prawdopodobnie, tylko będzie raczej możliwością do wspaniałych rzeczy i możliwością do strasznych rzeczy. Więc co najwyżej my możemy zekstremizować to, że jeśli na przykład nie mieliśmy kiedyś samolotów, to nie mogliśmy lecieć i oglądać sobie, wiesz, Wyspy Karaibskie albo Tajlandię, bo po prostu nie dotarlibyśmy tam fizycznie. Ale teraz mamy samoloty i możemy. Ale jednocześnie mamy samoloty i możemy uderzać nimi w budynki i zabijać mnóstwo ludzi, których nie byliśmy w stanie wcześniej w takiej ilości zabijać. Więc jeden akt jest w stanie stworzyć straszne rzeczy, ale milion tak naprawdę aktów jest w stanie zrobić wspaniałe rzeczy. I jak my mamy to ze sobą porównać? I zmierzam do tego, że tym ogromnym, skomplikowanym problemem tak naprawdę etycznym, który tutaj mamy, to jest problem pod tytułem czy powinniśmy tam zmierzać. I to jest właśnie osoba Russella Branta, który jak zobaczyłem jego film, zaraz po tym jak zobaczyłem makaki i granie w Ponga, to sobie pomyślałem, ojej, faktycznie, zapomniałem, że świat przecież musi mieć prawicę i lewicę, musi mieć nowoczesność i musi mieć tradycję i musi mieć wszystkie te rzeczy naraz i musi mieć mistyczność, tajemnicę i religię w postaci Russella i musi mieć technologię i powiedzmy progres w postaci właśnie Ilona Muska. We can create and control reality through inner experimentation, through spiritual evolution. This side of life cannot be neglected. Technology has its place, but it has to know what its place is. Ja myślę, że jeśli ktoś boi się tego wszystkiego, a na pewno jest dużo ludzi takich, to na pewno Russell jest tą osobą, która będzie ukajać ten strach. Na zasadzie on jednoczy tych ludzi i mówi te wszystkie niewypowiedziane wewnątrz strachy, które się z tym wiążą, o tym, w jaki sposób zagubimy swoje człowieczeństwo, o tym, w jaki sposób przecież jest coś większego, mistycznego pod spodem w nas, co zostanie teraz kompletnie stłamszone przez nową technologię. Consider the possibility that we may have access to dimensions beyond space and time. Consider we may be more than our most selfish impulses, our misguided greed and selfishness. Once you've considered that, think, do you want literal monkey tennis to be your future? Russell mówi, ja rozumiem to, że nagrywam to wszystko do kamery, że nagrywam to mikrofonami i jeszcze potem będę wysyłał poprzez laptopa. On rozumie ten paradoks sytuacji, że on jednocześnie nawołuje do jakiegoś takiego tradycjonalizmu, jednocześnie używając nowoczesności. I'm aware of the microphone that is clipped to me, the computer, the camera, all of the products of the ingenuity of great people that went before. Ale on mówi, ale czy nie zauważyliśmy tego, w jaki sposób do tej pory nas doprowadziła, do czego nas doprowadziła właśnie ta technologia? Czy nie widzimy tego kierunku? Czy może nie jest czas na to, żeby znaleźć inne rozwiązania niż do tej pory, które stosowaliśmy? But at this point, not then, now, how should we be approaching the future, knowing what we know about our tendencies as animals, knowing what we know about the trajectory we seem to be on as a civilization and as a planet? Więc jeśli ktoś uważa, że ten punkt w rzeczywistości, który obecnie mamy, jest tak ekstremalnie zły, dlatego że technologia, no to jak najbardziej w takim razie proszę sobie nie wszczepiać Neuralinka, ani innych rzeczy, ani też, nie wiem, proszę nie wszczepiać implantów w piersi. Natomiast jeśli ktoś myśli, że ten punkt, w którym się obecnie znajdujemy, jest odpowiedni i że uratowaliśmy dzięki temu wiele istnień, no to chyba trzeba sobie skorzystać z Neuralinka. I teraz gdzie leży prawda? Pewnie po środku, tak? Ktoś też może powiedzieć,
do tej pory, a później dosyć, bo gdzieś Może. z jego etyką Tak. się również... Tak, Dlatego mówi myślę, że Russell. w przyszłości będą te takie ruchy, które będą przeciwko tym Neuralinkom. Już na które... pewno się powstają Tak. w postaci Russella właśnie. On jest przeciwko Neuralinkowi. On mówi dokładnie, on porównuje Neuralink do Hitlera. On mówi, ostatnio już mieliśmy przecież taki eksperyment. Powiedzieliśmy sobie wtedy, dobra, wiecie co, wpuśćmy go na chwilę do Reichstagu, do rządu, dajmy mu szansę, on się wyszumi i się skończy. Again, the suggestion that somehow humanity's needs might best be met by merging with AI seems to me to be a dubious assumption comparable to the mentality at the Reichstag that said, look, I'll tell you what we should do with Hitler. Put him in charge just for a couple of months and I'm sure he'll calm down. Więc on porównuje to do Hitlera, no jakby on nie chce tego wszystkiego i całe wideo kończy z tym, że może to będzie wspaniałe, a może to będzie bardzo trudne. What we want ultimately is more agency for individuals, more power to the collective, not less, not less. And some of us have serious moral queries about a macaque monkey sucking on a banana pipe with a microchip in its mind and whether or not that points to a glorious new future or a potential disaster. Więc Elon mówi, jeśli mamy problem pomiędzy outputem a inputem i nasz transfer danych pomiędzy laptopami i telefonami a umysłami jest tak powolny, to jest tak naprawdę to porównuje do takiej słomki, przez którą przelatuje jakby te dane, nie? Gdzie używamy właśnie tych palców do tego, żeby kontrolować komputery, to tak naprawdę musimy zrobić z tego wielką rzekę, która będzie płynąć. A Russell Brand na to krzyczy: nie! Jeśli wierzysz w to, że istnieje coś więcej poza nami, że nie jesteśmy tylko tymi materialnymi istotami, że tak naprawdę nie składamy się tylko i wyłącznie z neuronów i z elektrycznych sygnałów, ale jesteśmy, Russell mówi, jesteśmy portalami do czegoś większego, do tego, żeby połączyć się potencjalnie świadomościami ze sobą na jakimś wyższym poziomie, że istnieje jakaś tajemnica pod spodem. If you believe that everything can be rationally explained, well, human beings, we developed love in order to have stronger social ties so we could hunt antelope more efficiently, then of course it does make sense to yield to AI. But if you think that there is the potential for a great mystery at the essence of human beings individually and collectively, something that is beyond even our own understanding, if you consider that perhaps we are portals to something greater, that there is an object, a mind, a consciousness beyond our understanding operating beneath and around our limited perception, then these kind of pursuits are a further advance into an area that we've already extensively explored. What is the intention? What is the telos for humankind? Where do you see us going? I ja tego nie krytykuję, ja tylko mówię, że każdy ma tutaj coś dla siebie i że wydaje mi się, że każdy ma trochę racji w tym. Jest ta właśnie tradycja, która mówi stop, nie jesteśmy na to gotowi. I jest właśnie ta nowoczesność, która mówi szybciej, nie mamy czasu, zaraz uderzy meteory i co będziemy wtedy robić, nie? I zresztą tak mówi Elon. Elon mówi, wyślijmy w końcu tę, ludzkość na Marsa. Potrzebujemy tych punktów, że jeśli uderzy ten meteoryt, że jeśli stanie się tu coś, albo nastąpi zagłada, trzecia wojna światowa, on mówi, trzecia wojna światowa nastąpi. To jest tylko kwestia, jak dużo temu dasz czasu. Więc jeśli ma nastąpić i będzie tak negatywna w skutkach jak poprzedniej, na skalę jakby naszej rozwoju technologicznego, to potrzebujemy mieć jakieś cywilizacyjne szczątki, szczepki na Marsie, po to, żeby nie zginęli wszyscy, żebyśmy byli w stanie to odbudować, nie? There's likely to be, we don't know, but there's likely to be another dark ages, which it seems, my guess is there probably will be at some point. I'm not predicting that we're about to enter dark ages, but that there's some probability that we will, particularly if there's a Third World War. Then we want to make sure that there's enough of a seed of human civilization somewhere else to bring civilization back and perhaps shorten the length of the dark ages. But I think a moon base and a Mars base that could perhaps help regenerate life back here on Earth would be really important, and to get that done before a possible World War III. No ale właśnie sęk w tym, że i teraz chcę to wszystko właśnie podsumować takim stwierdzeniem, że był taki odcinek Mindfielda, Vsauce, Michael here. Hey, Vsauce, Michael here. Gdzie Michael wziął
słoik z, nie pamiętam, jakimiś tam kuleczkami, jakimiś tam fasolami, cokolwiek i było ich tam mnóstwo w środku, to był duży słój. I zapytał, ile tam jest tych fasoli, kuleczek, cokolwiek. I pytanie takie zadano wielu osobom. Co ciekawe, żaden z nich nie zgadł precyzyjnie, a wiesz, kto był najbliższy prawdy? Wszystkie te trafienia podzielone przez ilość ludzi, która strzelała, więc średnia. In a famous example, it's been repeatedly shown that if you ask a bunch of people to guess how many jelly beans are in a jar, you'll find that the average of all their answers is closer to the real number than any one individual was alone. What happens is that although some people may guess a number that is like way too big, that mistake is balanced out by the fact that others will inevitably guess a number that is way too small. Altogether, their disagreement evens out into spectacular accuracy. I jak sobie pomyślisz o tym, niesamowitą siłą ludzkości jest właśnie ta różnorodność, to wyśrodkowanie, ta dywergencja, że za każdym razem, kiedy patrzymy na przykład na Chiny, które są bardzo, bardzo obecnie nowoczesne, ale przez setki lat były po prostu zacofane w stosunku do Zachodu, dlatego że jeden emperor przychodził i mówił, a teraz będziemy robić tak. I on może i był dobry, ale po nim przychodził kolejny, który wszystko psuł. I nikt nie był w stanie go zrzucić z tego tronu. Więc my zbudowaliśmy niesamowicie ciekawy system polityczny, który wychodził naprzeciw temu i mówił, żadna jedna osoba nie jest w stanie odpalić wszystkich rakiet naraz. Dlatego właśnie Ameryka będzie tym policjantem narodów. Natomiast teraz przyszedł akurat dobry dyktator Chin, który wyprzedza to wszystkie inne kraje, dlatego że oni mają tą niesamowitą jedność w sobie. Więc jedność jest świetna w krótkim obszarze czasu, ale jeśli wydłużysz to na setki tysięcy lat, to okazuje się, że jedność jest w stanie zabić całą ludzkość tak naprawdę. No chociażby mrowisko, nie? I króla mówi, a teraz idziemy tam. I wszyscy idą za nią i przepływa rzeka i koniec, nie ma mrowiska. Tego mrowiska już nie ma, koniec. Kurowo, oddam życie za cię. Oddam życie za cię. I to są właśnie Chiny. A jeśli weźmiesz jak wewnętrzne podziały, to mrowisko przegra w walce z tym zjednoczonym, kiedy będą się ze sobą bili, ale te zjednoczone podziały doprowadzą do tego, że jakaś część mrówek pozostanie i ten konkretna cywilizacja mrówek się odbuduje. Więc chciałem powiedzieć w kontekście tego słoika, że kiedy twój sąsiad mówi na przykład rzeczy, które są dla ciebie bardzo obraźliwe, bo ty uważasz, że on nie ma racji, to może pomyśl sobie, że z większego dystansu wy tworzycie super tandem, który doprowadził was/nas do tego punktu jakby rozwoju cywilizacji, w którym jesteśmy. Że to nie jest tak, że inne poglądy twojego sąsiada są zamachem na twoje bezpieczeństwo, tylko twoje bezpieczeństwo jest właśnie dzięki innym poglądom twojego sąsiada i że ten balans, który gdzieś tam utrzymujemy od tylu lat w naszej cywilizacji, że on jest ważny, istotny. I z tą myślą chciałbym wszystkim podziękować. Elon Musk. Koniec. It will enable anyone who wants to have superhuman cognition. And if that's the case, then the outcome for humanity will be the sum of human will. Third dimension? I can't picture that. You're dumb. There's nothing funny about science. If there can be an x-axis and a y-axis, why not a z-axis? He's opening our minds to new ideas. Kill him!